Kumquat. Z cytrusów kumquat, jak widzicie, wypuszcza małe owocki, co mnie bardzo cieszy. W zeszłym roku one były wystawione, cytrynka i kumquat były wystawione na zewnątrz. W każdym bądź razie podejrzewam, że te kwiatki, te owoce ślimory wciągnęły. Także cały czas ma tutaj nowe odrosty, się wyciąga, zagęszcza, także mnie to cieszy. Kany coraz większe, te, które były posadzone, jak również te maluchy z ziarenek, to myślę, że niedługo pójdą do ogrodu. Tu się zwolni miejsce, coś sobie wykombinuję. No a tutaj ginger mint. Zawsze zapomnę, kurczę, jak to się po polsku nazywało. I tu taka zabawna historia. W okresie zimowym się wyciągnęły liście. No i prawdopodobnie francuski obrazek. Tak się ponoć ta roślinka nazywa. No ale długo nie wypuszczało i teraz właśnie wypuszcza się nowy. I tutaj jeszcze zabawna rzecz, bo jeden z francuskich obrazków, które wyrosnął na zewnątrz, wsadziłem go do szklarni i bardzo szybko padł po prostu. A tutaj, no to też nie wiem, czy kwestia przesadzenia, czy czego kwestia. A ten tutaj przyzwyczajony w szklarni sobie radzi. No i ja ich tam nie oddzielam, niech sobie tak rośnie. No i w każdym bądź razie to są te, które sadziłem w zeszłym roku i już wypuszcza nowe odrosty. Ja napiszę, jak się ta roślinka nazywa, bo mówię, by człowiek musiał po prostu wszystko zapisywać. Podejrzewam Canna Cleopatra. Zaczyna kwitnienie. Canna President. Tu zaczyna kwitnienie z następnej odnóżki. Także bardzo ładnie ten kwiat wygląda. No właśnie Canna Australia to te kwiaty miała, wydaje mi się, bardziej czerwonawe niż ten. Ale myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby je sfilmować. Tutaj Black Knight. I tu jak widzicie ślimak obgryzł. To znaczy ja trochę oberwałem ten liść, bo on to tak zaczęło się coś brzydko dziać z nim. W każdym bądź razie będzie nasion. Tak właśnie mówię, te kany, których mam po sztuce, no to trzymam je w warunkach, żeby ich nie zmarnować. Po prostu staram się, żeby przetrwały na przyszłość, żeby w przyszłości mieć ich więcej. A jeżeli chcecie te kany, to podejrzewam, że po sezonie możecie się zgłosić do Piotra, Kana w egzotycznym ogrodzie. On ma tych kan od groma, chociaż jeżeli sezon dopisze, to podejrzewam, że u niego będziecie się mogli zaopatrzyć. Tu z agaw. No, ostatnio był konkurs u koleżanki. Ogród Jadzib. Do wygrania była agawa. W każdym bądź razie ja w tym konkursie nie brałem udziału z tego względu, że jak widzicie, agawci u mnie pełna półka. I pod spodem również. No a papryczki sobie rosną. Też bym musiał je przesadzić do jakichś większych doniczek, rozsadzić. Plan na weekend jest. To też jest, jak pada deszcz, generalnie co chwilę, no to nawet się z domu czasami nie chce wychodzić. A tutaj echmea, prezent od mojej małżonki. Jak widzicie. Z rośliny macierzystej, nie wiem, aż ciężko policzyć, chyba jest tutaj normalnie z 5 odrostów. Także, jak widzicie, niektóre roślinki uwielbiają szklarniowe warunki, natomiast inne tak mniej. A tu cytrynka też wypuszcza dużo tych odrostów. Widzę, że mrówki się znów na nią wprowadziły. I właśnie
Mrówki strasznie lubią tą cytrynę. To już w zeszłym roku zauważyłem, że one tam sobie w doniczce gniazdo prawdopodobnie zrobiły. Ja je tu próbuję wypędzać i niewiele to daje, tak po prawdzie. Nawet jak stosuję drastyczne metody, to za chwilę one się znowu wprowadzają. No tutaj ten Cavendish, który rok temu z drugiego bananowca oddzieliłem 2 sztuki. Na ten czas wygląda w ten sposób. Jak kto śledzi kanał, to miał okazję nieraz go widzieć. No i jak widać, radzi sobie super. A niektórzy twierdzą, że nie potrafią utrzymać Cavendisha, co akurat mnie dziwi, bo jak na razie to ja nie mam z tym żadnego problemu. No tu jeszcze z tą figą podejrzewam, że będą problemy, bo ona się tak rozkrzywiła, że strasznie dużo miejsca zajmuje w tej szklarni. Musa fig. Tam, jak mówiłem w poprzednich filmach, on tak trochę przystopował, no i teraz już ma się dobrze. Zaczyna się rozpędzać. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie.